Święta to najlepszy czas w roku. Czas na odpoczynek, spotkanie z bliskimi, ale także na powrót do corocznych hitów. Sam zawsze mam z tyłu głowy kilka tych, które koniecznie muszę obejrzeć, ale nigdy nie jestem w stanie spamiętać ich wszystkich i zawsze któryś pominę. W tym materiale zebrałem 10 filmów, które koniecznie trzeba odświeżyć w trakcie świąt. Znajdziesz tu kilka tytułów, o których mogłeś nie pamiętać, ale na szczęście to ja jestem od pamiętania. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Zaczynamy nasze zestawienie od prawdziwego klasyka. Szklana pułapka z 1988 roku to film, który już dawno zapisał się w świątecznej tradycji, choć jego akcja jest z daleka od tego, co kojarzymy z typowym Bożym Narodzeniem. John McClane, nowojorski policjant, wpada na rodzinną wigilię do Los Angeles, aby spędzić trochę czasu z bliskimi. Niestety zamiast spokojnej kolacji czeka go akcja rodem z thrillera. Walka z grupą terrorystów, którzy przejęli wieżowiec Nakatomi Plaza. To emocjonujące kino, które udowadnia, że nawet w obliczu najbardziej niebezpiecznych wyzwań świąteczny klimat potrafi rozbłysnąć. A to wszystko z błyskotliwymi dialogami i niezastąpionym Bruce'em Willisem w roli głównej. Really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, motherfucker. Druga propozycja to przezabawna komedia z 2004 roku Święta Last Minute. Przenosi nas do świata, w którym presja świątecznych tradycji potrafi wywrócić życie do góry nogami. Luther i Nora Crank, zmęczeni corocznym chaosem, postanawiają uciec na Karaiby, rezygnując z Bożego Narodzenia. Lecz sąsiedzi nie mogą się pogodzić z tym, że w ich dzielnicy zabraknie dekoracji i tradycyjnej wigilii. Ten film to doskonała komedia na poprawę nastroju, przypominająca, że święta to znacznie więcej niż ozdoby i migoczące światełka, a nieprzewidziane wydarzenia mogą stać się źródłem prawdziwej radości. Boisz się Wika? Trzęsie całą ulicą. Przeszkadza mu, że nie wyprawiamy świąt? Kogo na nas naśle? Trzech króli? Dziadka Mroza? Na trzecim miejscu mamy film, który świetnie miesza humor z nutką grozy. Gremliny rozrabiają z 1984 roku. To historia rozpoczynająca się od niewinnego świątecznego prezentu. Małego, uroczego stworzenia o imieniu Gizmo. Wszystko wydaje się idealne, dopóki ktoś nie złamie zasad opieki nad nim. Żadnej wody i absolutnie żadnego karmienia po północy. Kiedy te reguły zostają naruszone, rozpoczyna się prawdziwy chaos. Psotne gremliny przejmują miasteczko, zamieniając je w istną arenę szaleństwa. Jeżeli masz ochotę na coś nietuzinkowego, to ten film jest idealnym wyborem. Naszą czwartą propozycją jest przezabawna komedia z Dannem DeVito i Matthew Broderickiem. Wesołych Świąt z 2006 roku to historia sąsiedzkiej świątecznej rywalizacji. Buddy Hall postanawia, że jego świąteczne iluminacje będą tak spektakularne, że będzie można je nawet zobaczyć z kosmosu. Jego sąsiad Steve Finch z kolei stawia na tradycyjną atmosferę i harmonię. Walka o miano króla świąt eskaluje, prowadząc do przezabawnych sytuacji, zniszczeń i coraz bardziej szalonych pomysłów. To zabawna historia, która w przystępny sposób przypomina, że święta to czas, by się zrelaksować i chłonąć ich magiczną atmosferę. Doskonały wybór na wspólny wieczór z rodziną, gdy marzy się o dużej dawce śmiechu. Niezły przysiad. To jest twoim tatuśkiem. Boże, to ja nim jestem. Piąta pozycja w naszym zestawieniu to absolutny klasyk komediowy z 1989 roku, a mowa tu oczywiście o filmie W krzywym zwierciadle Witaj, święty Mikołaju. Clark Griswold marzy o perfekcyjnych świętach, gigantycznej choince, 1000 lampek zdobiących dom i rodzinie zebranej przy wigilijnym stole. Jednak rzeczywistość szybko krzyżuje jego plany. Nieznośna rodzina, wadliwe dekoracje i kolejne katastrofy sprawiają, że jego marzenie zamienia się w chaos. W jednej z pamiętnych scen wujek Louis przypadkowo podpala choinkę, a kot ciotki Bethany kończy tragicznie po przegryzieniu przewodu od lampek choinkowych. Ten film z humorem udowadnia, że święta rzadko są perfekcyjne i to właśnie czyni je wyjątkowymi.
Przechodzimy do kolejnego wzruszającego tytułu. Jack Frost z 1998 roku. To historia muzyka Jacka Frosta, który po tragicznej śmierci dostaje od losu niezwykłą drugą szansę. Wraca jako gadający bałwan, by spędzić trochę więcej czasu z ukochanym synem. Brzmi dziwnie? Być może, ale film zaskakuje ciepłem, humorem i ogromnym ładunkiem emocji. Przez wspólne chwile ojciec i syn odkrywają, jak ważna jest rodzinna więź, nawet jeżeli życie potoczyło się inaczej niż planowali. To doskonały film na świąteczny wieczór, który pokazuje, że prawdziwa magia świąt kryje się w prostych momentach spędzonych z bliskimi. To ja, tata. Otwórz. 7. miejsce zajmuje romantyczna opowieść z 2006 roku. Holiday to opowieść Iris i Amandy, dwóch kobiet, które zamieniają się domami na święta, próbując odpocząć od problemów miłosnych. Jedna trafia na słoneczne wybrzeże Los Angeles, druga na urokliwą angielską wieś. Obie znajdują coś więcej niż się spodziewały. Przyjaźń, miłość i odwagę, by rozpocząć nowe życie. Film urzeka pięknymi krajobrazami, ciepłym domowych wnętrz i doskonałą obsadą, a w rolach głównych Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law i Jack Black. To odpowiednia pozycja zarówno na wspólny wieczór z bliskimi, jak i na spokojny świąteczny seans w pojedynkę z kubkiem gorącej herbaty. Holiday pokazuje, że czasem wystarczy spojrzeć na świat z innej perspektywy, by odnaleźć radość i spełnienie. Zaczekaj chwilkę. Jak mogłeś spać z kobietą, która zatrzymała się w moim domu? Powiedział ci o tym? O Boże. Myślałam, że rozmawiam z Grahamem. Na 8. pozycji mamy komedię z 2008 roku, która bawi do łez, a jej tytuł brzmi 4 gwiazdki. Brad i Kate są mistrzami unikania rodzinnych spotkań, ale ich plan zawodzi, gdy lot na Fidżi zostaje odwołany. Zamiast wakacji czekają ich odwiedziny w 4 domach rozwiedzonych rodziców. Każda wizyta to eksplozja absurdalnych sytuacji i rodzinnych tajemnic. Od ciążowych rewelacji po ukryte konflikty między członkami rodziny. Film pokazuje święta w krzywym zwierciadle, ale robi to z humorem, który pozwala widzom znaleźć w bohaterach siebie i swoje własne relacje rodzinne. Coś tu jest. Okropne. Jackson, ulało ci się? Na ciocie? Przedostatni tytuł w naszym zestawieniu to przezabawna komedia akcji z 1996 roku. Świąteczna gorączka, w której Arnold Schwarzenegger wciela się w rolę ojca, który w Wigilię desperacko próbuje zdobyć wymarzoną zabawkę dla syna, Turbomana. Film pełen jest dynamicznych pościgów, absurdalnych sytuacji i komedii, która idealnie oddaje chaos świątecznych zakupów. Na drodze do sukcesu staje mu nie tylko brak czasu, ale również równie zdeterminowany konkurent listonosz Myron. Wszystko to dzieje się na tle świątecznego zgiełku, który świetnie oddaje realia ostatnich dni zakupowych przed Bożym Narodzeniem. Wiecie, kim jesteście? Bandą oszustów w czerwonych szlafrokach. Co powiedziałeś? Złodzieje, kanciarze, opryszki, szachraje i hochsztaplerzy. Numer 10 należy do filmu Cud na 34 ulicy z 1994 roku. W tej urokliwej opowieści poznajemy Chrisa Kringla, starszego mężczyznę, który twierdzi, że jest prawdziwym świętym Mikołajem. Zostaje on zatrudniony jako Mikołaj w dużym nowojorskim domu towarowym, gdzie swoją postawą i serdecznością zaczyna zmieniać życie ludzi wokół siebie. Główny wątek skupia się na małej dziewczynce Susan, która nie wierzy w świętego Mikołaja, ale stopniowo zaczyna na nowo odkrywać magię świąt dzięki Chrisowi. Cud na 34 ulicy przypomina, że magia świąt tkwi w wierze, dobroci i rodzinnych wartościach. Jest to idealny wybór dla całej rodziny na świąteczny wieczór. Przepraszam. On myśli, że pan jest świętym Mikołajem. Jestem. Dla wytrwałych mam jeszcze bonusową 11. pozycję do naszego zestawienia, bez której święta nie istnieją. Ale zanim do niej przejdę, chciałbym Wam życzyć, by te święta były pełne spokoju, ciepła i radości. Spędźcie je w gronie tych, których kochacie najbardziej. Niech będzie to czas odpoczynku od codzienności, pełen uśmiechu, świątecznych zapachów i oczywiście dobrego filmu. A może kilku. Wracając do meritum, 11. obowiązkowym filmem na święta z naszej listy jest Kevin, Sam,
w domu. Wesołych świąt i do zobaczenia w przyszłym roku.